Kontynuujemy naszą karaibską przygodę, a fregaty wielkie witają nas na Antidze. Na 2 nogach i 4 kołach. Robimy podróże. Gdyby nie wychodzić poza strefę portową, to można byłoby odnieść wrażenie, że jest się cały czas w tym samym miejscu. No bo tu wszystko wygląda tak samo. Sklepy z przeróżnymi perfumami, biżuterią, innymi różnymi gadżetami, a także cała masa taksówkarzy, propozycje wycieczek. Oczywiście wszystkie niedostępne dla mnie, więc my ruszamy w miasto, aby jednak przekonać się, że dopłynęliśmy na jakąś inną wyspę. Z racji na to, że Antigua and Barbuda jest nadal pod zwierzchnictwem Wielkiej Brytanii i monarcha brytyjski ma tutaj panowanie, to ruch lewostronny jest jak najbardziej zrozumiały. Po raz kolejny podróżowanie przeze mnie po ulicach miast jak najbardziej normą na Karaibach. Dotarliśmy do Muzeum Antigui i Barbudy. Tam za mną jest budynek. Jest to kolonialny budynek, to był historyczny. Niby jest podjazd, ale jak wygląda, to zaraz wam pokażę. Szykujcie się na coś, co z Europą niewiele ma wspólnego. I uwaga, moi drodzy, tak wygląda podjazd do muzeum. Tu nie wiem, czy byśmy dali radę, ale tu już jest zdecydowanie lepiej. Zaraz zobaczymy, zaraz się dopytam. Wyszliśmy właśnie z Muzeum Antigui i Barbudy. Chyba nie warto, szczególnie jak ktoś porusza się na wózku. Wejście $3 za osobę. Można dowiedzieć się o historii wyspy, zobaczyć łódź, jaką kiedyś tutaj pływano, ale wystawa jest bardzo mała, no a podjazd masakryczny. Robimy podróże. Katedra Świętego Jana w St. John's, moi drodzy, to tak naprawdę trzeci budynek, który stoi w tym miejscu. Pierwszy był mały, niepozorny i drewniany, wybudowany na początku XVII wieku. Następnie w jego miejsce wybudowano kamienną katedrę, która nie przetrwała trzęsienia ziemi w wieku XIX. Budynek, który stoi dzisiaj, powstał dzięki pomysłowi architekta, który poradził, aby katedra była katedrą drewnianą, bo drewno przetrwa trzęsienia ziemi, które nie oszczędzały tej wyspy. Antigua i Barbuda, właściwie Antigua, bo to dwie osobne wyspy, odkryta została przez Krzysztofa Kolumba podczas jego drugiej wyprawy, tej największej, w 1493 roku. I podobnie jak w przypadku pozostałych wysp Małych Antylii, także tutaj odkrycie przez Kolumba tych ziem rozpoczęło proces przywlekania, można by powiedzieć, w te miejsca niewolników z Afryki. Kulminacyjny moment to był XVIII wiek, kiedy to przeszło 7 milionów ludzi z Afryki ściągano właśnie w te rejony, aby pracowali dla białego człowieka na plantacjach trzciny cukru. A to zwiedzanie miasta będąc na Antidze jest zdecydowanie kiepskim pomysłem. Wyspa reklamuje się wyspą 365 plaż. Na rejestracjach samochodów jest The Land of Sea and Sun. Dlatego najlepszym pomysłem jest tutaj właśnie odwiedzenie jednej z tych plaż. Niestety, nie dla każdego to jest możliwe.
Uwaga, oto przed nami najbardziej futurystyczna rzecz, jaką na Karaibach widzieliśmy. Nie wiem, czy jesteście na to gotowi, ale proszę bardzo. Niezłe, co? A ten kolorowy pomnik przedstawia uwielbianego przez mieszkańców premiera. Do zobaczenia na kolejnej, nie mniej kolorowej wyspie.